Poznaj nowego celebrytę Bliskiego Wschodu. To Ahmed. Ma 42 lata i jest Syryjczykiem urodzonym na wzgórzach Golan. W swoim CV ma same topowe marki w regionie. Al-Kaida, Al-Nusra, a teraz jest szefem Hayat Tahrir al-Sham, fanatycznej organizacji, która właśnie obaliła syryjskiego dyktatora i rządzi Syrią. To człowiek, który obalił dyktatora, ale nie zrobił tego sam. W tym odcinku podcastu Świat dowiesz się, kto mu pomógł. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Zaledwie 12 dni potrzeba byłoby obalić krwawego dyktatora Syrii Bashara al-Assada. Czy to był spektakularny sukces islamistów? Niekoniecznie. Tego wszystkiego nie byłoby, gdyby nie pomoc z zewnątrz. Bo czy nie zastanawia Cię, kto dał bojownikom kasę i broń? Posłuchaj tego odcinka do końca, a dowiesz się, kto stoi za najnowszą rewolucją w Syrii. I co może nawet ważniejsze, co to wszystko oznacza dla przyszłości tego kraju. Jest piątek, 20 grudnia 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na pierwszy odcinek nowego sezonu podcastu Świat. Syria's ally Russia has carried out further airstrikes on parts of Syria in an attempt to halt the advance. Na początku grudnia świat dość niespodziewanie przypomniał sobie o konflikcie, o którym dawno już zdążył zapomnieć. Coś dziwnego zaczęło dziać się w Syrii. Opozycja, która siedziała sobie cicho na północy kraju, nagle ruszyła na Damaszek. I ku zaskoczeniu wszystkich, niemal bez walki zdobywała kolejne miasta. Aleppo, Hame, Homs, a na końcu Damaszek. Forces in Damascus have declared the capital city free of long-time ruler Bashar al-Assad. 8 grudnia rano z Syrii w świat popłynęła informacja, że Bashar al-Assad, dyktator, którego nie obaliło 13 lat wojny domowej, uciekł z kraju, a władzę przejęła Hayat Tahrir al-Sham, czyli organizacja dżihadystów, która stała na czele bojowników, którzy w błyskawicznym tempie podbili kraj. Dodajmy, organizacja znana na Bliskim Wschodzie, ale mało znana w Europie czy w Ameryce. To jest formacja, która wyłoniła się m.in. z syryjskiej Al-Kaidy Jabhat al-Nusra, została założona przez Abu Mohameda al-Julaniego. To gość tego odcinka, Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej. Człowieka bardzo dobrze znanego na Bliskim Wschodzie i w syryjskim życiu publicznym, ale to nie jest ta reputacja żadna konstruktywna i pozytywna, po prostu to był jeden z czołowych dżihadystów i HTS od 2017 roku gromadzi szereg różnych milicji, ugrupowań, które pod tym parasolem prowadzą swoją politykę, to znaczy prowincja Idlib na północy Syrii to była tak jakby mini państewkiem zarządzaną przez właśnie HTS, dlatego też uderzenie, które było przeprowadzone 27 listopada każe nam nie mieć wielkich złudzeń co do przyszłości tej obecnej władzy w Syrii, tym bardziej, że powiązania i afiliacje, które były, są i będą, są jednoznacznie islamskie, coś co jednak jest bardzo dużym zagrożeniem nie tylko dla wewnętrznego porządku w Syrii, ale też i dla całego Bliskiego Wschodu. Natomiast HTS jest formacją, która zwyciężyła Bashara al-Assada i to historia im to przyzna, że pierwszy raz, tak właściwie po 13 latach wojny domowej w Syrii, Bashar al-Assad uciekł z Damaszku, stracił władzę i jest to niewątpliwy sukces al-Julaniego jak i też jego ugrupowania, które niestety może ulec teraz defragmentacji w związku z tym, że wedle różnych wyliczeń na 27 różnych podmiotów jest pod tym płaszczykiem, pod tym brandem i to jest wielkie zagrożenie, czyli że al-Julani nie ma całościowej kontroli nad tą formacją, nie ponosi też odpowiedzialności całościowej za tą formację i to jest naprawdę nie napawa optymizmem, ponieważ chociażby po tych 14 miesiącach wojny na Bliskim Wschodzie, która się toczy, widzimy, że na przykład Hamas, która jest organizacją terrorystyczną, ale jest inaczej skonstruowana, jest zdyscyplinowana i tym samym sposobem jest prowadzona jakaś polityka. HTS niestety może się rozpaść w wyniku konfliktu wewnątrz ugrupowania, jak i też w wyniku, kiedy to al-Julaniego zabraknie, bo po prostu może zginąć w jakimś zamachu. To uporządkujmy. W takim razie prawdą jest, jeśli mówimy o nich, że to są islamscy fanatycy, po prostu dżihadyści. Na pewno prawdą
prawdą jest, że są islamistami, na pewno prawdą jest to, że są fanatykami w pewien sposób, natomiast tutaj też chciałbym oddzielić jedną rzecz, ponieważ dla 80% Syryjczyków, czyli dla muzułmanów syryjskich sunnitów, życie pod władzą szariatu nie jest nic strasznym. To jest ich świat, dla nich to jest coś normalnego. Problem zaczyna się z tymi 20% Syryjczyków, którzy nie są muzułmanami sunnitami i o nich trzeba mieć naprawdę bardzo duże obawy. To do tego jeszcze wrócimy, jeśli pozwolisz, ale w takim razie tak, kto za nimi stoi? Kto pomógł im? Bo to nie jest tak, że oni sami z siebie nagle się wzięli. Oczywiście były różne rzeczy, które temu sprzyjały. Słaba Rosja, słaby Hezbollah, słaby Iran, wszyscy ci sojusznicy Bashara al-Assada, którzy go de facto opuścili. No ale szczęściu trzeba pomóc. To kto temu szczęściu pomógł? Szczęściu trzeba na pewno pomóc. Problemem, jeśli chodzi w ogóle o opozycję syryjską przez te 13 lat, było to, że oni nie mieli jednego lidera. To jest Bliski Wschód i tu potrzeba jakiegoś lidera, jakieś nazwisko, które będzie co stanowiło. No i właśnie Al-Jolani takim nazwiskiem wydaje się być i to już jest duży sukces. Natomiast kto za nim stoi? To znaczy cała rewolucja od samego początku, która przebiegała w Syrii od 2011 roku, która oczywiście zmieniła swoje oblicze w ciągu trwania tej wojny, była wspierana przez Katar oraz przez Turcję. To są te dwa główne ośrodki, które wspierały, które zwalczały Bashara al-Assada. Oczywiście Turcja miała swoją sinusoidę polityczną. Katar był bezwzględnie przeciwko Assadowi, nawet kiedy w ostatnich miesiącach Assad się przepraszał z krajami arabskimi, Katar z tych przeprosin się wyłączał. I to jest bardzo ważne, że Turcy nie stoją bezpośrednio za HTS, też nie chcą ponosić odpowiedzialności politycznej pełnej za HTS, natomiast w jakiś tam sposób ta współpraca była i w przeszłości ona oczywiście była bardzo ograniczona. No, to znaczy zdarzało się, że Turcy wspierali militarnie HTS, ale w pewnym momencie się wycofywali z tego wsparcia. Dlatego też podejrzewam, że Al-Jolani nie jest jednoznacznie przekonany co do jakiejś szerszej komitywy z prezydentem Erdoganem. Bardziej już po tych kilkunastu dniach widać, że kieruje swoją uwagę w kierunku Kataru, który jest bardziej stabilny, jeśli chodzi o jego politykę względem przyszłości Syrii. Okej, czyli mamy w takim razie Turcję, ale przede wszystkim, tak jak mówisz, Katar, który teraz ma powody do świętowania i odpala korki od szampana. Przegranym oczywiście jest Rosja, ale z drugiej strony, jeśli już na moment pobawimy się w tą szachownicę, mamy Iran, który też jest przegranym, bo był sojusznikiem Bashara al-Assada, ale Irańczycy już próbują się, rozumiem, z nową władzą zaprzyjaźnić, bo muszą. Tak, Iran oczywiście przegrał i Iran w tej wojnie, która trwa w sumie od 7 października, przegrał tą wojnę regionalną, tracąc Syrię, tak właściwie stracił swój Bliski Wschód, który kształtował od w sumie 2013 roku. Natomiast jeśli chodzi o relacje dalej z Iranem, to oczywiście dla Al-Jolaniego one są bardzo potrzebne. Po pierwsze, ten świat jest ze sobą zintegrowany i Al-Jolani, mając po swojej lewej stronie, patrząc od mapy Hezbollah, no musi jakoś ułożyć swoje relacje, żeby nie doprowadzić do kolejnej wojny konfesyjnej. Druga rzecz jest taka, że Syria zachowuje ciągłość państwową. To też jest bardzo ważne, a Iran ma kwity, jak i też weksle na Syrię w wysokości 30 miliardów dolarów za pomoc Basharowi al-Assadowi. To jest naprawdę bardzo poważnym tematem, jeśli chodzi o przyszłość. Dlatego też Al-Jolani bardzo sprytnie na chwilę obecną, w chwili, w której tutaj rozmawiamy, stara się unikać konfrontacji z innymi krajami muzułmańskimi, co jest bardzo konstruktywne. No i też nie chciałby, żeby Syria weszła w jakiś etap kolejnej wojny konfesyjnej pomiędzy szyitami i sunnitami, co jest oczywiście w dalszej perspektywie nieuniknione, ale na chwilę obecną zarówno te irańskie ślady w Syrii są nietknięte poza ambasadą irańską w Damaszku, która została zdemolowana, ale jeśli chodzi o jakieś możliwości rozmowy i dialogu, one są możliwe i one będą na chwilę obecną realizowane. To nie jest tak, że to była zbieranina chłopców na wielbłądach, którzy z podręcznym humusem poszli na Damaszek i tak jakoś wyszło, że wygrali, tylko to są ludzie, którzy mieli rakiety, mieli broń, mieli drony również. Kto im to dał? Kto im to kupił? To znaczy tak, przede wszystkim ci dżihadyści w dużej mierze to są ludzie wyszkoleni, przeszkoleni po poprzednich wojnach, czyli że dysponowali czymś, czego armia Assada nie miała, która była oparta w dużej mierze na rekrutach, ponieważ Assad zdemobilizował dużą część swojego wojska doświadczonego w poprzednich wojnach. Jeśli chodzi o sprzęt, to oczywiście czarny rynek, no i też pamiętajmy o tym, Bliski Wschód jest pełen broni, pełen różnych innych gadżetów wojennych, które po prostu tam są, tak samo jak Hezbollah dysponował potężnym arsenałem, tak samo i HTS i
i Idlib było obszarem, w którym to pojawiała się broń w związku czy to z kontaktami z Turcją, czy z innymi krajami arabskimi. Oczywiście też nie można wykluczyć tutaj też jakichś śladów izraelskich, gdzie akurat zawsze Izrael jest zainteresowany tym, co się dzieje nawet na dla siebie odległych stronach Bliskiego Wschodu. Na chwilę obecną trzeba tutaj powiedzieć jednoznacznie to, że HTS, który dysponował siłami około 50 000, pokonał Asada, który miał około 250 000 żołnierzy i swojej przybocznej gwardii, która była elitarną. Tylko że ta elitarność okazała się być bardzo, ale to bardzo myląca. Pojawiające się komentarze idące od Asada, który już rezyduje w Moskwie, są takie, że Asad ponoć się skarży Putinowi, że jego generałowie byli złodziejami. Tak więc tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że po prostu defragmentacja i upadek armii syryjskiej miał też podłoże korupcjogenne, w związku z tym, że pomijając to, że finansowanie tej armii było naprawdę bardzo, ale to bardzo skromne, a te środki, które nawet Asad dostawał, po prostu się rozpływały w kieszeniach decydentów i to nie pozostaje bez znaczenia. Bardzo ważny element jest taki, że Syryjczycy nie obronili Asada, ponieważ nawet ta dysproporcja sił 50 000 przeciwko nawet dobrze uzbrojonych dżihadystów i cała ta wojna na tym najważniejszym odcinku rozegrała się wzdłuż jednej autostrady, ponieważ taka jest geografia, takie jest ułożenie geograficzne. I Syryjczycy w zajmowanych przez dżihadystów terenach nie strzelali w plecy reżimowi, ale też nie żałowali, że reżim ewakuował się i jechał dalej na południe. To też jest bardzo ważne, dlatego też trzeba tutaj popatrzeć na to szerzej, że oczywiście pojawiają się teraz głosy, co dalej, czy przypadkiem dżihadyści nie zaatakują Izraela, ale to z punktu widzenia takiego stricte militarnego wiemy o tym, że to nie jest żaden przeciwnik, z tego względu, że po prostu oni są całkowicie ogołoceni z obrony przeciwko lotniczej i przeciwko dronowej. Asad po prostu tym nie dysponował. Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej, wyjaśnia w tym odcinku, kto stoi za rewolucją w Syrii. A za chwilę dowiesz się, co stanie się w Syrii w najbliższych miesiącach. Jak już wiesz, to jest pierwszy odcinek nowego, wyczekiwanego przez Was 5. sezonu podcastu Świat. Jak pewnie słyszysz, wprowadziliśmy drobne zmiany. Nasz flagowy, czwartkowy cykl nazywa się teraz Świat i Ludzie, ale nowe odcinki wideo pojawiają się także w każdą niedzielę. I jeszcze jedno ogłoszenie. Jeszcze przed Bożym Narodzeniem będziemy mieć dla Ciebie mini cykl świąteczny z Bliskiego Wschodu. Pod tym odcinkiem zostaw swój komentarz i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. W 2011 roku na Bliskim Wschodzie doszło do ogromnych zmian. Na ulice wielu krajów zaczęli wychodzić zdesperowani ludzie, którzy nie mieli za co żyć. Chcieli, by ich życie się poprawiło, ale protesty szybko przerodziły się w polityczne demonstracje. W Tunezji, Egipcie czy Jemenie ludzie obalili wieloletnich dyktatorów. W Syrii było inaczej. Bashar al-Assad nie tylko nie dał się obalić, ale w odpowiedzi rozpętał krwawą wojnę domową. Doprowadziła ona do śmierci 500 000 osób i do tego, że z wielką mocą w Syrii odżyły wszystkie lokalne i etniczne konflikty. A trzeba Ci wiedzieć, że w Syrii mieszkają sunnici, szyici, chrześcijanie, druzowie czy Kurdowie, a nawet Żydzi. To wszystko sprawiło, że kilkanaście milionów Syryjczyków uciekło z kraju, głównie do Turcji, Libanu i Iraku. Teraz, gdy Asada już nie ma, część uchodźców wraca do Syrii. Lwia część Syryjczyków, która uciekła przed wojną. Raz jeszcze Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej. Więc jak już nie ma wojny, to już odchodzi jedno zagrożenie. Druga rzecz jest taka, że większość tych uchodźców to byli muzułmanie sunnici, którzy uciekli przed Asadem. Dla nich brak Asada, niezależnie od tego, jak ta nowa władza będzie się układać, jest wystarczającym powodem do tego, żeby zakończyć swoją tułaczkę po świecie. Tak więc tutaj, jeśli chodzi o odcinek libański i syryjski, gdzie jest około 5 nad 6 milionów uchodźców z Syrii, raczej możemy się spodziewać tego, że zarówno prezydent Erdogan wskaże drogę temu obciążeniu budżetowemu dla gospodarki, jaką są syryjscy uchodźcy,
wskaże drogę im do domu, jak i też sami Libańczycy z odcinka libańskiego już wracają, gdzie większość obozów dla uchodźców w Libanie było położone po libańskiej stronie granicy, która jest tylko masywem górskim, więc po prostu ci Syryjczycy w chwili obecnej przechodzą góry i wracają do siebie do wiosek. Oni wracają, bo są sunnitami, nowe władze to głównie sunnici, czyli tak jak powiedziałeś, oni mają bezpiecznie. No ale pytanie, co stanie się dalej teraz w Syrii? Wielką wadą Syrii jest to, że nie ma demokracji konfesyjnej analogicznie co do tej, która jest w Libanie, która jest ułomna, ale po prostu zagwarantowała podział stanowisk i pomimo różnych kryzysów w Libanie to wszystko jakoś funkcjonuje, bardzo źle, ale funkcjonuje. Natomiast Syria przeszła przez horror 54 lat rządów Hafeza al-Assada, który oparty był na tym, że tworzył ten strach, naturalny strach dla tych 20% niemuzułmanów przed większością muzułmańską. I dlatego też w chwili obecnej jest ten strach wrócił ponownie. To znaczy duża część chrześcijan, ale też i szyitów i sunnitów, jak i też alawitów przede wszystkim, no ma pewne obawy co do tego, że teraz się wywróciły te proporcje na rzecz bardziej demokratycznych jednak, ponieważ te 80% Syryjczyków była pozbawiona dostępu do stanowisk i wpływu na Syrię. Natomiast teraz pozostaje pytanie, czy nie zostanie przejechał na drugą stronę. Naturalnie w takich sytuacji gdzie indziej na świecie, jak i też w ogóle dla systemu islamskiego, gdzie cały ten system islamski oparty jest jednak o tradycję muzułmańską, która wyklucza niemuzułmanów ze sprawowania rządów. To jest... Innymi słowy, chrześcijanie będą się teraz bać, że sunnici będą się po prostu mścić, bo ci chrześcijanie wcześniej siłą rzeczy mieli łatkę asadystów. Trochę tak, to znaczy największa złość pójdzie na alawitów i już idzie. Natomiast jeśli chodzi o samych chrześcijan, to oni oczywiście się boją tego, że będąc trochę między młotem a kowadłem, ponieważ duża część chrześcijan, jeżeli przynależała do tego reżimu, to przynależała dlatego, że po prostu jako chrześcijanie mieli ułatwioną drogę kariery. Więc to oczywiście jest duże zagrożenie. Druga rzecz jest oczywiście taka, że jednak nie możemy zapominać o pewnych realiach oddolnych, to znaczy ludzie na Bliskim Wschodzie są bardzo emocjonalni, a władza w terenie jest bardzo słaba z reguły i jest oparta o pewne sojusze, jak i też rodowość, klanowość i kałasznikowy. Dlatego też w chwili obecnej ta słabość HTS-u, o której mówiłem wcześniej, jak i też te realia oddolne mogą powodować to, że chrześcijanie się czują zagrożeni. W chwili obecnej, jak szła ofensywa, to chrześcijanie z Hamy i z Homs, czyli z 2 z 4 największych miast Syrii, schowali się w swoim naturalnym mateczniku, czyli przy górach Antylibanu, tak zwanej Dolinie Chrześcijan. Oczywiście to już jest wzięte przez Nową Syrię, natomiast nie ma powrotów i nie ma też ewakuacji do Libanu, czyli jest wyczekiwanie odnośnie tego, jaka będzie przyszłość. Innymi słowy, twoim zdaniem ta Syria się rozleci na kilka państw, czy po prostu sunnici wezmą wszystko pod but i będzie to kraj jednolity, muzułmański i będzie to kraj zamordystyczny? To znaczy specyfika Syrii, kraju, w którym zawsze były mniejszości, w którym ten koloryt był po prostu zawsze czymś konstrukcyjnym, a nie dekonstrukcyjnym, wskazuje na to, że lepiej, żeby nowa władza utrzymywała ten status quo, coś co akurat analogicznie robi Hezbollah w Libanie. Tylko że oczywiście mówimy o innej kategorii właściwie funkcjonowania w islamie. Tylko że jeśli chodzi o to, co się może wydarzyć, to rzeczywiście naturalnym takim krokiem, który może po prostu ta władza doprowadzić, jest eksodus mniejszości i to, że Syria stanie się bardzo uboga, jeśli chodzi o swoją do tej pory bardzo bogatą kulturę, strukturę etniczną, religijną, ponieważ to tworzyło te bogactwo tego kraju i też było wielkim czynnikiem sprzyjającym dla muzułmanów, którzy po prostu mieli jakąś alternatywę cywilizacyjną wobec tego islamu radykalnego. Dlatego to jest wielka obawa. Tylko że ja obserwując przynajmniej różne komentarze, widzę, że jest strach, ale z drugiej strony też musimy pamiętać o tym, że chrześcijanie mieszkający w tej części świata, oni są dostosowani jednak do funkcjonowania w świecie islamu. Czyli, że te 1300 lat poprzednie tworzy naturalną pewne doświadczenie. Więc teraz wszystko zależy od tego, jak ta nowa władza będzie islamska. To znaczy, jeżeli będzie islamska tradycyjnie, to ja się nie boję o chrześcijan. To znaczy, po prostu będzie tak jak zawsze, to znaczy płacicie podatek, nie będziecie mieli żadnego wpływu na życie publiczne, kto tam się zajmuje własnymi sprawami biznesowymi, to sobie może żyć. Natomiast gorzej, jeżeli to będzie forma tego nowoczesnego, radykalnego islamu, który jest bardzo terrorystyczny w swojej totalnej naturze, no i też przede wszystkim nie rozumie tej tradycji islamskiej, na której to w VII wieku ten kalifat Umejadów, który właśnie w Syria była jego sercem, w którym powstał, który to doprowadziło to, że jednak chrześcijanie i inne mniejszości, w tym też Żydzi, funkcjonowali na Bliskim Wschodzie przez kolejne 1400 lat, prawie nietknięci, prawie że w dobrobycie. Paweł Rakowski, komentator polityki bliskowschodniej, był gościem pierwszego odcinka nowego sezonu podcastu Świat. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw lajka i swój komentarz. Krytyczne komentarze również są mile widziane.
Przypominam, że nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, na YouTube oraz na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads, Blue Sky, na X oraz na Facebooku. Wszędzie znajdziesz nas wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. A przed nami święta, dlatego już za moment wrócimy z mini-cyklem na Boże Narodzenie. Gorąco Ci ten cykl polecam i przypominam, koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.